Witamy w Mami Mouse. Dzisiaj spotykamy się z Marysią. Marysia, czyli mama Franka i Tymka. Powie nam dzisiaj, jak zaczęła się jej przygoda z pieluszkami wielorazowymi, po co w ogóle sięgnęła, kiedy na rynku jest taki dostęp właściwie pieluszek jednorazowych, wygodnych, których nie trzeba prać, można swobodnie wyrzucić. Marysiu, co Cię skłoniło? No to tak jak mówię, może i ta droga jest trudniejsza, ale jest piękniejsza zdecydowanie. Ja szukając wyprawki dla mojego pierwszego syna na początku, no oczywiście przeglądałam różne strony, różne ciekawe jakieś propozycje i wpadły mi w oko pieluchy wielorazowe. Jak ja to zobaczyłam, no to najpierw pierwszy aspekt ekologia, jejku, ekologicznie, super, lampeczka się świeci, coś dla mnie. Później przeczytałam, że jest to tańsze w ogólnym rozrachunku, więc aspekt ekonomiczny nam dochodzi, no to już jesteśmy w raju, możemy zaoszczędzić. A wiadomo, że przy dziecku to nie jest bez znaczenia. No i trzecia rzecz, no to te pieluszki są po prostu piękne. Zresztą widać tutaj już taką małą próbkę tych wszystkich wzorów i kolorów. To jest po prostu ładne. Ja mam 2 synów, moi synowie nie nosili latem spodni, bo zawsze chciałam, żeby pieluszka była na wierzchu i żeby ją było widać. Jest to piękne, zdecydowałam, że spróbujemy. W szpitalu pamiętam, że spotkałam się z takimi komentarzami, że nie da Pani rady, noworodek, gdzie tam, może jak będzie starszy. Ale jednak okazało się, że zawzięłam się mocno, zresztą nie sama, no bo z mężem razem, i podjęliśmy decyzję o tych pieluszkach wielorazowych i jak się okazało, jednak da się to zrobić. W moim odczuciu nie jest to wcale dużo trudniejsze niż pampersy. Oczywiście zależy, jaki system wybierzemy, bo systemy są różne. Tak. Można bardziej skomplikowane, a można takie, które w zasadzie od pampersów nie będą się różnić niczym oprócz prania. Myślę, że gdybym miała sięgnąć po to w przyszłości, to bym się nie zawahała i znowu bym sięgnęła. Chyba przede wszystkim z korzyścią dla skóry Twoich dzieci. Na pewno. To znaczy mój syn starszy ma wrażliwą skórę i ma tendencję do alergii. Bardzo często pojawia mu się jakaś wysypka i tak dalej. Nawet teraz. On jest już 6-latkiem, a dalej gdzieś te problemy są. I faktycznie w pieluszkach wielorazowych nigdy problemu nie było. Nie musiałam kupować kremów, nie musiałam kupować zasypek. Nie było odparzeń w jego przypadku. Mój młodszy syn, troszeczkę odparzeń było, ale bardziej ze względu na fałdki, które miał na nóżkach, bo to taki pulchniaczek. Problem był w zasadzie zażegnany po zwykłym zasypaniu mąką ziemniaczaną, a w całej tej przestrzeni podpieluszkowej problemu w ogóle nie było. Czyli koszt wszystkich środków pielęgnacyjnych, kremów, maści, można powiedzieć, że się amortyzuje. Nam się tutaj amortyzuje. Tutaj się amortyzuje zdecydowanie. Pieluszki trzeba prać tak samo jak ubranka w zasadzie. Wrzucamy wszystko do pralki. To jest szczególnie warte podkreślenia. Przy noworodku, noworodkowa kubka mleczna, która jeszcze jest przez pierwsze pół roku, bo gdzieś mniej więcej tyle nie rozszerzamy diety dziecku. Jest to kubka, która się rozpuszcza w wodzie, co oznacza tyle, że nie mamy żadnego dodatkowego zapierania. Po prostu wrzucam pieluszki do pralki na pranie wstępne z wirowaniem. Koniecznie, tak, jest konieczne to pranie wstępne z wirowaniem. Później jest pranie zasadnicze w 60 stopniach w moim przypadku, ewentualnie w 40 stopniach z odkażaczami. I to jest tyle. Dobrze wyprane pieluszki służą nam bardzo długo. One w zasadzie, no powiedziałabym, że nadają się dla następnego dziecka. Tak, i to jest właśnie ta ekonomia. Tutaj zawsze się to sprawdzi, jeżeli planujemy więcej dzieci. Możemy kupić super wypaśną wyprawkę. Zostanie na kolejne dziecko. Pod warunkiem, że oczywiście będziemy odpowiednio dbać. Ale no to zakładam, że o wszystko, jeśli chcemy, żeby zostało na kolejne dziecko, chcemy piękną naszą jedwabną bluzkę zachować w odcieniach super bieli, też nie będziemy ich prać z czarnymi skarpetami, tak? Czyli mamy aspekt ekonomiczny, mamy świetny aspekt zdrowotny. Tak. No i wizualnie są bardzo atrakcyjne, oczywiście kolorowe, więc radość z samego przewijania. Tak, no i ekologia, bo to mówiłam na początku, ale też może nie rozwinęłam. Tak, ekologia jest niewątpliwie, tutaj po prostu nie ma nawet dyskusji. Nie generujemy takiej sterty śmieci jak przy pampersach.
pieluchy. No reklamy pieluch jednorazowych mówią chłonność wystarczająca do 12 godzin. No pewnie w nocy, pewnie w nocy można. Nie wyobrażam godzin sobie bez trzymać zmiany dziecka pieluchy. 12 godzin w mokrej pieluszce. Zdecydowanie nie polecamy, naprawdę, rzeczywiście, Zdecydowanie. ale jeśli chodzi o ekologiczny aspekt, no nie można tutaj powiedzieć, że nie jest to produkt ekologiczny, bo jest bardzo. Nie generujemy tylu śmieci, nie płacimy później za wywozy tych śmieci, no i jakby dajemy oddech matce ziemi przed takimi składami takich odpadów. Tak, ja mogę nawet hałdami powiedzieć- takich pampersów, bomb biologicznych, że tak Dokładnie. powiem. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Mój syn, jeden i drugi zresztą tak samo, to były takie przypadki, co siku, to kupa przez pierwszy ten okres noworodkowy. Czyli wymiana non-stop. Non stop. Były takie dni, że co pół godziny biegało się z pieruszką, więc jak ja policzę, że w danym dniu na przykład 13 pampersów wyrzuciłabym do śmieci, to jest w zasadzie pełny worek śmieci. Tak. A jak wzięłam, zmieniliśmy 13 pieluszek, wypraliśmy 13 pieluszek i one za 2 dni były już gotowe. Zgadza się. Można było ich używać. Zgadza się. Już nie mówiąc o tym, o pokładach chemii, jaką w sobie mają, bo przecież ta warstwa absorbująca mocz musi się z czegoś tworzyć, tak? To prawda. Nie są to materiały ekologiczne. Ale przejdźmy do naszych ekologicznych, Marysiu, pieluszek. Tak. Co my temu małemu noworodkowi mamy do zaoferowania? No właśnie, bo my dziś mówimy o noworodku. Tak. Więc ja od razu na starcie powiem do wszystkich mam i tatusiów, którzy szukają pieluch wielorasowych. Zestaw one size nie istnieje. Nie ma takiego rozmiaru, który by nadawał się od urodzenia do zakończenia pieluchowania. Pamiętajcie proszę o tym, że warto kupić pieluchy dla noworodka w przeznaczonym dla niego rozmiarze. Co to znaczy? Taka pielucha będzie miała odpowiedni krój, będzie przeznaczona na tą najmniejszą, maleńką pupkę, tak. Gdzie przecież dzieci czasami rodzą się tak Malutkie. malutkie, że nawet ten noworodek, ten rozmiar newborn wydaje się być Jeszcze jest troszeczkę za duży. duży, tak. No i co? Poza tym jest wycięcie na pępek w większości rozmiarów newborn, a jeśli nie ma wycięcia na pępek, to mamy napkę, Spinającą. która spina. Mhm. Tutaj mamy akurat, tu mamy piękne wycięcie na pępek, super to widać. I dzięki temu kikut pępka nie będzie podrażniony. To jest wygodniejsze, on może się wietrzyć. Zgadza się. A przecież jest to zalecane, żeby wietrzyć kikut pępka. Proszę, jest kolosalna różnica tych dwóch pieluch. Zgadza się. I pomyślmy teraz, że załóżmy, że to jest tak na styk, że prawie za duże, no to pomyślmy, co by było w tym. No, To dziecko by się niestety. topiło i są przecieki, to jest ważne. Później jest pytanie, a co jeżeli przecieknie, a coś tam. Oczywiście czasem się przecieki zdarzają, natomiast my możemy zrobić wszystko, żeby ich było jak najmniej. I tutaj mamy dwie rzeczy, które na to najmocniej wpływają, w zasadzie 3 bym powiedziała. Odpowiednio dobrana chłonność wkładów, to jest pierwsza rzecz. Tak. Druga to jest odpowiednio dobrany właśnie rozmiar. Pieluszki. Tak, i trzecia to jest odpowiednie założenie pieluchy. Ale ciężko odpowiednio założyć pieluchę, jeżeli ona będzie za duża. Zgadza się. Pamiętam, że Franiu, bo kiedy Tymuś się rodził, to Mami Mouse jeszcze nie było. No, A pewnie dopiero pod koniec pieluchowania Tymusia pojawiło się Mami Mouse i pamiętam, I że twoja już... przygoda z nami. Tak, dokładnie. I nasza z tobą. Nasza wspólna przygoda. Nasza wspólna. Natomiast Franka pieluchowałam właśnie w tych pieluchach i pamiętam, że do około 2-3 miesiąca swobodnie mógł w nich chodzić, a to już jest całkiem fajny wynik dla takiej pieluszki. Czyli najprościej, Marysiu, jeśli mama sobie kupi taką zwykły otulacz w rozmiarze newborn i teraz co? No trzeba go czymś wypełnić, bo to sam to jest tylko otulacz. Tak, no więc co? W ogóle warto też wspomnieć, że mamy różne systemy i takie najprostsze i najtańsze, jeżeli chcielibyśmy pójść w aspekt ekonomiczny, to jest tetra, którą wkładamy w otulacz. Tetrę dla noworodka warto kupić w rozmiarze 50, bok długości 50 lub 60 cm. Wystarczające nawet zupełnie, za dużo czasem. ale tak na latawiec, jeżeli tam to Do składamy, składania, tak. oczywiście jest w porządku. I taką tetrę wkładamy sobie do otulacza i to jest wystarczające rozwiązanie, jeżeli nie zależy nam na jakichś bardzo wygodnych... ekonomiczne. Tetra jest stosunkowo niedroga. Jest tania, jest zdrowa dla pupy, dlatego że to jest bawełna. Szybko schnąca, bezproblemowa, tam większych. szybko Tak. schnie, to jest też czasami jeśli ludzie podróżują dużo, to ma dla nich duże Ważne. znaczenie, Zgadza więc się. jest bardzo fajne. Ja bardzo lubiłam tetrę.
Ja jestem taką fanką, tetromaniaczką. Kupiłam dużo tej tetry i faktycznie zdawała egzamin, ale warto też zwrócić uwagę, nie każda tetra będzie sobie równa, niektóre są mniej chłonne, niektóre bardziej i trzeba to dopasować do dziecka. Też gramatura tetry jest ważna. Jeżeli chcemy pójść w coś, co będzie wygodniejsze niż tetra, to mamy Propozycję. wkłady. Taka jest propozycja, mamy tutaj wkład z burtami. Od razu zwracam uwagę na burty, to jest świetne rozwiązanie. Kubka noworodka nie ucieka. Dobrze założona pielucha gwarantuje, że nie ucieknie nam wszystko bokiem, ale dobra pielucha, dobrze założona gwarantuje, że nic nie ucieknie bokiem. Przynajmniej ja mogę powiedzieć, że u nas nic nie uciekało. Pewnie są dzieci, które by sobie z tym poradziły, bo znamy przypadki dzieci, które wiadomo... Tak, mają specjalne potrzeby. Zdolności, dokładnie. Ale w większości przypadków można problem wyciekania załatwić właśnie takimi burtami, które wchodzą sobie pięknie w pachwinki, robią takie korytko i wszystko sobie tu zostaje. Otulają łódko dziecka. Dokładnie. Zabezpieczając właśnie przylegają, nie uciskając łódko. To jest istotne, nie uciskając łódko, ale świetnie zabezpieczają właśnie przed wydostaniem treści i zawartości tego wkładu na ubranko. I jeszcze jedna rzecz, to jest takie troszeczkę ułatwienie dla rodziców, szczególnie na początku, kiedy nie mają jeszcze takiej wprawy, bo burta dużo wybacza, ona nie jest sztywna. Tak. Ona się troszeczkę dopasowuje i kiedy rodzic boi się, że gdzieś tam będzie jakaś przerwa, jakieś nie dociągnie pieluchy, tutaj raczej tego problemu nie będzie. Ona raczej wszystko złapie. Tak. Jeżeli założymy pieluchę odpowiednio dopiętą, czyli tak mniej więcej powiedzmy na palec odstającą od brzuszka, no to nie musimy się też bać o tył i przód, bo raczej też nic nie ucieknie. Wszystko powinno zostać w środku. Tak, i to jest taki powiedzmy coś w pośrodku. Można też zastosować zwykłe wkłady S, w rozmiarze S, które też wchodzą do pieluszki. Ja raczej takie wkłady lubiłam jako boostery przy starszym dziecku. Bo na dalszym etapie pieluchowania można to z powodzeniem użyć warstwy dokładnie wspomagającej chłonność po prostu. Więc te wkłady to jest takie coś pomiędzy tetrą, a tym, co nastąpi za chwilę, a to, co następuje za chwilę, to jest AJO. To jest AJO, tak. Bardzo wygodna. Mój ulubieniec na wycieczki. Komfortowa, tak. Też oczywiście z noworodkiem może mało wychodziliśmy na jakieś dalsze wyprawy, ale nawet wyjście do babci, do lekarza, dokładnie. To niekoniecznie mam ochotę brać całe naręcze wkładów. Wszystkiego, tak. Mam ochotę zresztą szybko załatwić, no bo przecież nie wiem, rozmawiam gdzieś tam, coś, nie chcę się skupiać na tym, więc biorę AJO. AJO to jest taki nasz pampers. Tak, to jest taki ekologiczny pampers. Ekologiczny pampers. Brzydko AJO ma bardzo, generalnie to AJO ma fajne rozwiązanie. Ono jest takie jakby połączeniem kieszonki i wkładu. Dzięki temu szybko schnie. Szybciej, bo ono nie schnie tak szybko jak tetra, ale schnie znacznie szybciej, niż gdyby to wszystko było zaszyte w jedno. Tak, bo te części możemy jakby możemy je wyciągnąć, rozkompletować. Co ja lubię i zawsze lubiłam, jak już odkąd to wprowadziliście, lubię tą bawełnę, która tutaj jest. Ona nie daje uczucia suchości, ale ona jest najbardziej naturalna, najbardziej naturalny materiał, jaki możemy dać dziecku od strony skóry. Tak. Dokładnie. Więc ja zawsze sięgałam po nią. Mi nie zależało na uczuciu suchości raczej. Więc dla mnie bawełna była tutaj najwygodniejszym rozwiązaniem. Ale dla są dzieci, rodzice, którzy potrzebują tego i wy o tym nawet pomyśleliście i stwierdziliście, że można dać wszystko naraz, bo kto wie, czy nam się nie odmieni. No tak. Albo pojadę na dłuższą wycieczkę i chcę, żeby dziecko raczej spało w samochodzie przez powiedzmy godzinę na przykład. Tak. Dobra, dajemy mu polar i mamy tutaj polarek, z drugiej strony mamy termo wasze. Natomiast myślę, że raczej ten polarek byłby od góry. I co? Możemy sobie położyć na pieluszce, tak? W ten sposób mamy sucho, albo bęc wkładamy do środka i mamy od góry bawełnę. Co jest fajne, jako mama 2 chłopców bardzo doceniam, taki język wszyty z przodu. Mogę włożyć złożony i daje mi to wtedy taki mega
mega wzmocnienie z przodu, właśnie tu, gdzie chłopcy Taki najczęściej absorbent kierują tutaj. strumień Dokładnie. i to leci wszystko tu, wyłapuje, nie ma raczej problemu z przeciekami. Zgadza się. Ja przynajmniej nie miałam problemów z przeciekami. No i to są te takie 3 główne systemy. Tetra z otulaczem, wkłady z otulaczem lub AJO. O! To jest taki gadżecik właściwie. Co my tu mamy? Gadżecik. To jest taki gadżecik z sprytnej mamy. Sprytnej mamy, która nie chce kupować AJO, który ma wszyty polarek. Nie chce kupować na przykład wkładu, który ma wszyty polarek lub termo, bo Chce wkłady tanio, też mogą mieć tutaj ekonomicznie. termo. I ta mama mówi, ale mój syn drugi nie lubi mokro od pupy. I co ja Kręci teraz się. zrobię? Tak, I fajnie wtedy by było, gdyby przychodzi było pani sucho. Beata i pokazuje, I przewijam. przewija. I przewija i zakłada wkładkę sucha pupa. Wkładka sucha pupa w Mami Mouse jest dwustronna. Macie z jednej strony termo, które daje uczucie chłodu, Tak. a z drugiej strony milusi polarek, taki meszkowaty. Polarkowy, meszkowaty, tak. Ja powiem tak, ja jestem matka leniwa, więc w domu brałam po prostu dziecko pod kran Benz, Myjemy, co zmywałam co potrzeba. trzeba, wycierałam a miałam kran blisko. Natomiast kiedy gdzieś wychodzę, no to biorę ze Nie sobą zabieramy kranu. Nie zabieram kranu, ale jak to? Nie zabieram kranu, ale mogę wziąć na przykład ciepłą wodę w termosie. Możesz. I do tej wody w termosie przydałoby się teraz coś, na czym ja tą wodę rozprowadzę i dzięki czemu umyję. No i tutaj znowu mamy coś. Patrzcie, jaki piękny woreczek. Żółciutki. Taki Lubię żółciutki. słoneczny. Słoneczny, najładniejszy odcień żółci. I w tym woreczku, jest kolejny woreczek. Taki woreczek jest fajny do prania. Tak, zdecydowanie on jest po to tutaj. Po to, żeby prać to, co się w nim znajduje. A znajdują się w nim chusteczki. Nie giną nam w pralce, w tym bębnie Nie pralki, giną. tak? Nie wejdą w odpływ. Zauważmy, przez że przypadek. prane razem z pieluchami, bo możemy Tak, prać z pieluchami. oczywiście. Nie ma problemu. Są zrobione z tego samego co pieluchy. Tutaj mamy frotkę Bambusową. Bambusową, Zgadza nie się. jest to bawełna, to jest bambus. A z drugiej strony mamy termo, znowuż. To termo to chyba jest u Was taki znak Bardzo rozpoznawczy uniwersalny troszkę. materiał. Z myszkami. Z myszkami, tak. Używamy go do wielu rodzajów wkładów. Bardzo dobrze przez te właściwości termoizolacyjne w ogóle świetnie się sprawdza w różnych naszych wersjach, w różnych naszych artykułach. No, więc taką ściereczkę moczę sobie. Wycieram, co mam wytrzeć. Czy to jest pupka, czy to jest buźka. łapka, tak. I taką ściereczkę wrzucam tu z powrotem. To znaczy, można by to zrobić na 2 sposoby, bo mogę to traktować jako woreczek na brudne, bo to jest pól, on jest nieprzemakalny, tak? Zgadza się. Więc jak wrzucę, to będzie suche w torebce, ale mogę w tym mieć te Zamoczone już na przykład chusteczki, ale czyste. Tak. I teraz na ratunek przychodzi taka torba na brudne pieluchy, do której wrzucę po prostu wszystko. Ona też jest z pulu, ma zamek dosyć wygodny, raz, dwa. Tutaj mamy zaczepy, do wózka można przyczepić, tak jest. Tak, do wózka przyczepiamy i przyjeżdżamy z czystymi pieluszkami i z woreczkiem. No, a to, tak jak mówimy, jest świetne do prania małych rzeczy, bo ta siateczka przepuszcza wszystko. Co ma wypuścić, to wypuszcza, wodę z detergentem dopuszcza, ale nie dopuszcza do tego, żeby gdzieś w zagłębienie pralki nam wpadła ta mała ściereczka, gdzieś się tam zaplątała i została w odmętach. Jak wiele skarpet, które straciły swoich braci i siostry. Zaginęły bezpowrotnie. W akcji. Dokładnie. A tu mamy... To jest bardzo przydatna rzecz. Ja bym powiedziała jedna z najbardziej przydatnych. I to nie tylko przy noworodku. Dokładnie. Ona jest na cały okres pieluchowania i teraz tak, mogę jej używać w domu, mogę jej używać na zewnątrz. To jest podkład do pieluchowania, do zmieniania pieluszek. Ten podkład ma pól z jednej strony, zresztą mięciusi i przeprzyjemny. Ja ten pól kocham. To jest pól Mami Mouse'owy i on jest zupełnie inny niż inne pule, bym tak powiedziała, tak? Niektóre firmy mają swoje pule, niektóre firmy mają pule chińskie, a Wy macie pól również swój. Zgadza I on się różni, jest fajny, jest bardzo miękki. A z drugiej strony jest znowu ta bawełna, naturalny bawełna materiał. przeprzyjemna. To jest w ogóle tak mięsiste. Tak, bo to też ma służyć jako okrycie, jeśli potrzeba dzieciaczka przykryć, bo się mu zdrzemnęło. Lub chce się na tym pobawić i posiedzieć. To ma być bardzo miękkie konkretny kawał przewijaka. I wygodne. Patrzcie, jakie to jest w ogóle duże. Tak. Miałam nie pokazywać, ale nie mogę się powstrzymać.
Jakie to jest duże. Trzeba pokazać To pewne jest rzeczy, bardzo tak. duże, jest piękne. Wielofunkcyjne przede wszystkim. Dajemy tą nieprzemakalną stroną do dołu, tutaj kładziemy dziecko. Nawet jeżeli by to dziecko gdzieś tu awaryjnie się posikało, Nie zwijamy szkodzi. wszystko. Raz, dwa, trzy zawijam i... O, ja to oczywiście źle zawinęłam. No ale to tak, super. po prostu składamy. Po prostu tak jak składamy i pięknie było zwijamy. złożone na początku, tak. I zwijamy. Zwijamy, zaczepiamy do wózka, czy wkładamy do torebki, do koszyka wózkowego, czy I sobie jedzie. rowerek, czy cokolwiek. Nie zabiera dużo miejsca, podręczne, a naprawdę spełnia wiele ważnych funkcji. Zapomnieliśmy jeszcze o jednym takim fajnym gadżecie już dla mamusi karmiącej. Bo mamusie Bo karmią mamusie piersią karmią i też mają piersią. swoje dolegliwości. Tak, zdecydowanie. I jedną z nich jest to, że czasami mleko potrafi wyciec w niekontrolowany sposób. I wtedy w naszym staniku, na straży naszych staników stoją te oto wkładki laktacyjne, wielorazowe, pięknie wyprofilowane. Dla mnie to jest ogromny plus to wyprofilowanie, bo nie robi się taka zmarcha przy zagięciu wkładki. On jest tutaj Układa się automatycznie pięknie uszyty. po prostu na... I też wybieramy sobie, co jest w środku. Ja lubiłam bawełnę, więc u mnie była bawełna, ale macie też termo. Mamy też Coolmax. Coolmax dostępny, taka warstwa właśnie uniwersalna, chłodząca, która się też sprawdza właśnie Tak w upalne jest. dni. Tak widzimy, że możemy się pięknie wyposażyć w różne potrzebne gadżety, w kolorowe, piękne pieluchy, które naprawdę spełniają swoje zadanie. Przy tym mają wiele aspektów, jak ekologiczny, zdrowotny. Nic, tylko zainteresować się tematem, młode mamy. Nie ma się co zrażać na początku. Nie ma się co zrażać, że przeciekło, że się źle założyło pieluszkę, czy dobrze, czy niedobrze. Trzeba pytać, szukać, czytać, dzwonić, szukać informacji, najlepiej z pierwszej ręki. I właśnie jeszcze pieluchoteki. uczyć. Też warto Tak, zerknąć do pieluchotek, szczególnie właśnie kiedy pierwszy raz chcemy pieluchować dziecko, można wypożyczyć sobie zestaw pieluszek. Pieluchoteki to są takie miejsca, gdzie możemy wypożyczyć sobie pieluszkę z danej firmy lub z różnych firm, żeby sobie po prostu pooglądać, dotknąć, Wasze nawet pieluchy też tam przetestować, też są oczywiście, przetestować kroje pieluszek, jak uszyte, jaka jakość wyrobu, czy się sprawdza to, czy coś innego. Warto się zainteresować tematem i poszukać w Waszych miastach, czy w pobliżu, bo to działa wysyłkowo. Niektóre chyba działają wysyłkowo. Więc nie ma większego problemu z dostaniem próbek właśnie pieluszek w pieluchotekach. Zachęcam gorąco, myślę Marysiu, że Ty też bardzo gorąco zachęcam. Możesz zachęcić właśnie, bo użytkowałaś przez ile użytkowałaś pieluszki? Razem biorąc? Razem biorąc, Ty musisz rok ponad, nie, prawie 2 lata, a Franiu ponad 2 lata. No czyli 4 lata. 3-4 lata, coś około tego. Użytkowałaś pieluszki. A systemów i różnych firm przewinęło się co niemiara. Bardzo dużo, Bardzo tak? dużo. No i właśnie. I nie przepracowałaś się, nic specjalnie cały czas wolny nie spędzałaś, przypuszczam, przy praniu pieluch, więc na tarce w rzece na szczęście mamy pralki, także pielucha wielorazowa to nie jest dwugłowy smok. Jeśli ktoś z Was ma pytania jeszcze i różne niejasności, zapraszamy na stronę naszą Mami Mouse. Tam jest ABC Rodzica, taki poradnik, gdzie znajdziecie odpowiedzi na różne pytania. Można do nas zadzwonić, pytać. Zapraszamy do wyboru pieluszki przyjaznej dla Twojego dziecka.